Od lat twórcy MMORPG-ów ukrywają przed nami faktyczne liczby i jedynie produkcje, które występują tylko i wyłącznie na Steam, są transparentne w tej materii. Jak powszechnie wiadomo, nie ma co zaczynać gry w MMORPG, gdzie nie ma co najmniej miliona aktywnych graczy i dlatego przedstawię wam 10 najpopularniejszych tytułów w ciągu ostatniego roku. Dziękuję wspierającym na Patronite oraz na YouTube, bo dzięki wam łatwiej rozwijać kanał i dostarczać wam treści. Jeśli szukacie gierek w niższej cenie, to rzućcie okiem na Instant Gaming, są tam dodatki do Guild Wars 2, abonament do WoWa, czy po prostu legendarne single RPG za grosze. Linka znajdziecie w przypiętym komentarzu. Dzisiaj jako kryterium popularności przyjmiemy średnią liczbę widzów na Twitchu oraz łączną liczbę godzin spędzonych na oglądaniu streamów danej gry. Dlaczego akurat tak? Otóż sami deweloperzy MMORPG zauważyli korelację między widzami Twitcha a liczbą graczy. Przykładem są dropy. Gdy gracze oglądają streamy, mają szansę zgarnąć unikalne skórki, czy nawet ulepszenia umiejętności, jak to miało miejsce w Raven Dawn. Wszelkie nowości, trailery i dyskusje o MMORPG z udziałem twórców również odbywają się na Twitchu. Tak jest z Ashes of Creation, Guild Wars 2, World of Warcraft i wieloma innymi. Spójrzcie chociażby na mniej oczywiste przypadki, jak Destiny 2 czy Guild Wars 2. W tego drugiego większość osób gra poprzez oficjalny launcher, a mimo to łatwo zauważyć związek między liczbą twitchowych widzów, a liczbą graczy na Steamie. Tak czy inaczej streamerzy mają spory wpływ na populację gier MMORPG. Ostatnio świetnie pokazał to na przykład New World. Widzowie wpadali na stream i pytali, czy ta gra jeszcze żyje. Tymczasem przed streamami na serwerach New Worlda było zalogowanych kilkanaście tysięcy graczy. Dopiero dzięki streamom widzowie zorientowali się, że w grze wcale nie brakuje ludzi do zabawy i to tym bardziej napędziło kolejnych ludzi do gry. Oczywiście na podstawie tych danych nie oszacujemy dokładnej liczby graczy, ale wciąż daje to pewien pogląd na to, które MMORPG wzbudzają największe zainteresowanie. Jasne, niektóre MMORPG po prostu lepiej się ogląda i dlatego mają więcej widzów. Część streamerów MMORPG sztucznie nabija sobie widownię botami, inni trafiają na stronę główną Twitcha, jeszcze inni są tak popularni, że sami zakrzywiają cały wykres, nawet jeśli grają dosłownie chwilę w danego MMORPG i tak dalej. Podobnie jednak można podchodzić do oficjalnych statystyk. Kiedyś WoW chwalił się milionami subskrybentów, ale ile z tego stanowiły boty czy chińscy farmerzy? Tego nie wie nikt. Tak czy inaczej potraktujmy ten ranking bardziej jako ciekawostkę, to po prostu inne niż zwykle spojrzenie na popularność gier MMORPG. Najmniej popularny spośród dzisiejszej dziesiątki, ale wciąż zaskakujące, że w ogóle się tutaj znalazł. Star Citizen to ogromny projekt rozgrywający się w kosmosie, którego historia zaczęła się w 2012 roku od kampanii crowdfundingowej. Wówczas udało się zebrać rekordowe kwoty, a obecnie wsparcie od graczy przekracza 700 milionów dolarów. Tak, dobrze słyszycie. Gra posiada wielu zagorzałych zwolenników, którzy karmią się wizją jej potencjału. Star Citizen pozwala nie tylko pilotować statki kosmiczne i podróżować między planetami, ale też eksplorować stacje kosmiczne czy zostać kosmicznym piratem. Wszechobecne błędy i problemy nie przeszkadzają fanom na tyle, by przestali się dobrze bawić. Widać, że tytuł ma zadatki na coś wielkiego, choć sceptycy zwracają uwagę na niezwykle długi czas produkcji, co przy tak ambitnym projekcie jest w sumie naturalne. Niestety spory niesmak wśród graczy budzą także elementy pay to win, obecne już w tak wczesnej wersji gry. Przy takiej kapitalizacji ciągłe pogłębianie monetyzacji wzbudza wątpliwości, strach pomyśleć, do czego dojdzie w okolicach premiery. Lost Ark w dniu premiery przekroczył 1 300 000 jednocześnie zalogowanych graczy, ale obecnie w szczycie gra w niego jednocześnie około 12 000 graczy. Tytuł co prawda otrzymuje regularne aktualizacje, jednak dzienne aktywności, limity, elementy pay to win oraz mechanizmy wrzucające graczy prosto w endgame sprawiają, że nie odczuwa się satysfakcji z rozwoju bohatera. W efekcie Lost Ark trafia teraz do dość wąskiej społeczności. Z drugiej strony gra oferuje bardzo przyjemny system walki, efekciarskie umiejętności, wiele klas postaci, a nawet elementy hazardowe. Te ostatnie są niezwykle istotne dla gier MMORPG i opowiadałem o nich w innym filmie, do którego nadrobienia zapraszam. Osobiście chętnie zagrałbym w Lost Arka, ale tylko z pełną ekipą 5 osób, żeby wspólnie rozpracowywać lochy i razem rozwijać postacie. Chętnie sprawdziłbym też areny PvP, w których ekwipunek się nie liczy. Samo PvP jest tam naprawdę dynamiczne, a jednocześnie taktyczne. Gdybym jednak doszedł do etapu, gdzie dalszy progres wymaga tworzenia kolejnych postaci i żmudnego wykonywania dziennych aktywności albo ładowania w grę pieniędzy, po prostu odpuściłbym ten tytuł. Natomiast do tego czasu myślę, że bawiłbym się wyśmienicie.
Od premiery Throne and Liberty bardzo się zmieniło. Walka stała się znacznie bardziej responsywna i dynamiczna, a systemy premiujące tzw. zergi, czyli bieganie w wielkich grupach, zostały nieco złagodzone. Wciąż jednak jest to azjatycki MMORPG oparty w dużej mierze na harmonogramie wydarzeń i codziennych aktywnościach do odhaczenia. Dodatkowo cała ekonomia gry opiera się w pełni na walucie premium. Szczerze mówiąc, mam problem z określeniem tożsamości tej produkcji. Trudno powiedzieć, czy Throne and Liberty czymkolwiek się wyróżnia, poza tym, że całkiem nieźle zaadaptował silnik Unreal Engine 4 do potrzeb otwartego świata. Jeżeli gra przemawia do Was pod względem wizualnym i chcecie jej spróbować, to niedawno wystartowały tzw. hyperserwery. Umożliwiają one szybsze zdobywanie ekwipunku na odpowiednim poziomie, tak by szybko dotrzeć do endgame'u i wraz z innymi wybrać się do lochów czy na wydarzenia PvP. W niedalekiej przyszłości pojawi się Ion 2, który może być swego rodzaju konkurencją dla Throne and Liberty, więc zobaczymy, jak ten L wyjdzie z tego starcia. Black Desert uchodzi za jedną z najlepszych koreańskich gier MMORPG ostatnich lat, choć wiążą się z nim pewne kontrowersje. W tej grze nie ma klasycznej świętej trójcy, tanka, healera i DPS-a, a długie godziny siermiężnego grindu często spędza się po prostu w pojedynkę. Poniekąd wynika to z niedoskonałości sieciowych Black Deserta. Na większej skali rozgrywki gra zaczyna lagować i desynchronizować graczy. Nie bez powodu zresztą nowy tytuł Pearl Abyss, Crimson Desert, będzie grą single player. Jeśli jednak podejdzie się do Black Deserta jak do sandboxa i nie skupia się tylko na optymalnych aktywnościach, lecz po prostu eksploruje świat, poznaje mechaniki i próbuje różnych rzeczy, to rozgrywka potrafi być zaskakująco przyjemna. O ile oczywiście lubicie to robić solo. W Black Desert można spędzić tysiące godzin na odkrywaniu swojego bohatera, rozwijaniu, profesjach rzemieślniczych czy na systemie pracowników. Jakiś czas temu nagrałem film o BDO, który nadal dobrze oddaje istotę tej produkcji i tłumaczy, dlaczego można się tam świetnie bawić. Zachęcam do nadrobienia tamtego materiału. Jeszcze jedno, mam nadzieję, że w krwi macie coś z waszej babci, bo jak odpalicie gierkę i zobaczycie te wszystkie okienka do przeklikania, to tysiak z Technopolu to przy tym nic. Ta produkcja MMORPG swego czasu uchodziła za popularniejszą niż World of Warcraft, głównie dlatego, że grał w nią pewien wielki streamer. W praktyce jednak trudno przebrnąć przez początek rozgrywki z powodu niesamowicie nużącej fabuły, a właściwie sposobu jej prezentacji. Dialogi są nieme, scenki są uproszczone i ciągną się w nieskończoność. Fani Final Fantasy XIV powiedzą pewnie, że wystarczy pograć 100 godzin, może 200 i gra się rozkręca, ale mało kto jest w stanie przez to przebrnąć. Z drugiej strony świetnym elementem Final Fantasy XIV jest to, że tworzy się tylko jedną postać, w ramach której można wypróbować wiele różnych klas. I przy okazji nie trzeba przechodzić jeszcze fabuły kilka razy, bo to już by podchodziło pod masochizm. Na późniejszym etapie gra potrafi zadowolić fanów PvE dzięki ciekawym mechanikom walk z bossami czy fenomenalnej muzyce. Jeśli jednak planujecie spokojnie cieszyć się wbijaniem poziomów, na przykład ze znajomymi, to najprawdopodobniej dość szybko usuniecie grę z dysku i na tym skończy się zabawa, bo całość skupi się na czytaniu dialogów i braku grupowych aktywności na start. Dla niezdecydowanych jest wersja próbna. Można zagrać za darmo aż do 70 poziomu. Ja być może kiedyś spróbuję się przełamać jeszcze raz. Ponownie, po raz 5. Albion Online to jeden z najciekawszych darmowych MMORPGów, kojarzy się z dość hardkorową rozgrywką, choć ostatnie zmiany nieco zaburzyły to wrażenie. Gra oferuje otwartą strukturę świata i mnóstwo zawartości zarówno dla solo graczy, małych grup, jak i całych gildii. Co ważne, większość aktywności dostępna jest w dwóch wariantach. Bezpiecznym, gdzie w razie porażki prawie nic nie tracicie, oraz ryzykownym, gdzie śmierć oznacza utratę całego ekwipunku. Albion to tytuł free to play, więc trzeba liczyć się z tym, że braki w czasie lub umiejętnościach można nadrobić przy pomocy prawdziwej gotówki. I niestety ostatnio ten trend monetyzacji się pogłębia. Niemniej twórcy nieustannie dodają nowości. Ostatnio skupili się na wojnach frakcyjnych i te zmiany wydają się zainspirowane inną, podobną gierką zwaną Warborn Above Ashes. Tak czy inaczej, Albion należy do grona moich ulubionych tytułów MMORPG i uważam, że każdy powinien znaleźć w nim coś dla siebie. Warto spróbować, tym bardziej, że to nic nie kosztuje na start.
polski MMORPGowy sport narodowy. Tibia, o dziwo, jest jednym z najchętniej oglądanych MMORPG na świecie w ostatnim roku, co może wydawać się zaskakujące. W przeciwieństwie do innych retro MMORPGów, na Twitchu można legalnie streamować prywatne serwery Tibii i tak zwane OTS-y. Liczba graczy na oficjalnych serwerach nie jest zbyt imponująca, ale to właśnie OTS-y znacząco podbijają statystyki. Lwia część widzów Tibii pochodzi z Polski lub Brazylii. Jedyny problem, jaki dostrzegam w tych statystykach, to fakt, że w większości są to transmisje promujące przeróżne OTS-y. Te streamy są często osadzone na głównych stronach owych serwerów, przez co naturalnie zawyżają liczbę widzów. Niewykluczone, że niedawne zmiany w zliczaniu widzów na Twitchu skorygują te dane. Za rok może okazać się, że liczby, które dziś kręci Tibia, nie są już tak imponujące. Tak czy inaczej, póki co należy się respekt. Widzowie chętnie oglądają również Destiny 2, futurystyczną grę akcji MMO. W tej produkcji zanurzamy się w historię opowiadaną od wielu lat, przeplataną grupowymi wypadami z innymi graczami na przeróżne misje, zadania i patrole. Niestety w ostatnich latach słychać coraz więcej negatywnych opinii o Destiny 2. Nawet najbardziej zagorzali fani twierdzą, że gra jest źle prowadzona. Stara zawartość jest regularnie usuwana, przez co nowi gracze nie mają do niej dostępu i trafiają do świata, o którym niewiele wiedzą. Na dodatek większość zawartości wymaga kupienia DLC, a patrząc na ich liczbę, nie jest to zachęcające dla nowych graczy. W Destiny 2 usłyszałem jedną z najpiękniejszych ścieżek dźwiękowych w grach MMORPG i w połączeniu z epickimi wydarzeniami fabularnymi gra naprawdę potrafi zrobić wrażenie. Old School RuneScape to retro MMORPG i przy okazji pierwszy tego typu tytuł, w jaki kiedykolwiek zagrałem. Niedawno do niego wróciłem i nagrałem film o tej przygodzie, zachęcam do obejrzenia. Popularność OSRS na Twitchu wynika z tego, że najwięksi streamerzy World of Warcraft Hardcore przenieśli się właśnie na Old School RuneScape'a. W mediach pojawiały się doniesienia, że w pewnym momencie gra miała ponad 200 000 jednocześnie zalogowanych graczy i można to sprawdzić na oficjalnej stronie produkcji. Sam tytuł jest bardzo przyjemny, przy każdym logowaniu można zająć się inną przygodą albo innym rodzajem grindu. Niestety występuje tu spora liczba botów, a ekonomia gry jest powiązana z realnymi pieniędzmi, dlatego polecam spróbować gry w trybie Iron Man, gdzie wszystko zdobywacie własnoręcznie. Więcej szczegółów znajdziecie we wspomnianym filmie. World of Warcraft absolutnie dominuje pod kątem liczby widzów i łącznego czasu oglądania. Statystyki WoWa są 6-krotnie wyższe niż tytułu z drugiego miejsca i 15-krotnie wyższe niż gry z 10. miejsca. Nic dziwnego, skoro WoW przyciąga jednych z największych streamerów na Twitchu. W dodatku na Twitchu nie ma rozdzielenia kategorii na Classic, Retail czy inne wersje. Wszystko jest wrzucone pod jedną kategorię. Tak czy inaczej WoW miażdży konkurencję i króluje w rankingach popularności. Osobiście jestem fanem WoWa Classica, bo to dość bezkompromisowa wersja gry, daje ogromną satysfakcję z rozwoju postaci, wbijania poziomów i eksploracji, mimo archaicznego systemu walki. Najnowszy dodatek do Retaila, Midnight, którego swoją drogą streamowałem na Twitchu i zapraszam do śledzenia, zmierza w ciekawym kierunku, ogranicza działanie addonów, dzięki czemu rozgrywka stanie się bardziej przejrzysta. Mimo to Retail pozostaje bardzo zmonetyzowaną wersją, która oferuje graczom możliwość wciskania jednego przycisku przez wbudowanego asystenta gry. Widać też, że twórcy coraz mocniej kierują grę w stronę konsol, co wiąże się z uproszczeniami dla graczy PC-towych. Po prostu nie da się dogodzić wszystkim, a ja jako gracz PC-towy naturalnie będę oczekiwał od gry więcej niż konsolowcy. Na koniec ciekawostka. W Polsce World of Warcraft ogląda się fatalnie. Najwyraźniej wolimy zostać przy naszej kochanej Tibijce. Albo wydajemy wszystkie pieniądze na streamerów i nie ma już jak opłacić abonamentu. Dajcie znać w komentarzach, czy popularność na Twitchu któregoś z tych MMORPGów was zaskoczyła. Jeśli przyjemnie wam się oglądało, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i odwiedzić mnie na Twitchu.